Trudno uwierzyć, że od słynnego lądowania na Okęciu w wykonaniu kapitana Tadeusza Wrony minęło już 13 lat. Nagrania z tamtego wydarzenia obiegły cały świat, a załogę Boeinga 767 polskich linii lotniczych LOT okrzyknięto bohaterami. Pomimo lądowania bez podwozia nikt nie odniósł obrażeń. Było jasne, że 1 listopada 2011 roku piloci wykazali się nie lada umiejętnościami. Ten niezmącony obraz zaburzyły ustalenia PKBWL, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, której raport podzielił opinię publiczną na tych, którzy szczęśliwy finał lotu numer 16 przypisują profesjonalnej postawie załogi, oraz tych, którzy ten profesjonalizm poddają w wątpliwość. Cała historia zaczęła się na amerykańskim lotnisku Newark w stanie New Jersey, z którego 1 listopada 2011 roku Boeing 767 polskiego operatora PLL LOT wystartował w kierunku Warszawy. Na pokładzie maszyny oddanej do użytku w roku 1997 znajdowało się 221 pasażerów, 8 osób personelu pokładowego oraz 2 pilotów. Lotem dowodził kapitan Tadeusz Wrona. Z polskim przewoźnikiem związany był od 1981 roku. Potwierdzeniem jego doświadczenia było blisko 16 000 godzin nalotu, z których większość spędził za sterami Boeingów 767. Nieco mniej, bo niecałe 2000 godzin nalotu na tych maszynach miał zasiadający wówczas obok Tadeusza Wrony pierwszy oficer Jerzy Szwarc. Rejs do Warszawy był dla pilotów ich 5. wspólnym lotem. Po dotarciu do samolotu kapitan przystąpił do jego przeglądu zewnętrznego, natomiast pierwszy oficer skupił się na sprawdzeniu kokpitu i znajdujących się tam urządzeń pokładowych. Wobec niestwierdzenia żadnych nieprawidłowości załoga zgłosiła gotowość do startu. I tak 1 listopada 2011 roku, 20 minut po godzinie 4 nad ranem, Boeing 767 wzniósł się w powietrze, biorąc kurs na Warszawę. Pomimo sprzyjających warunków atmosferycznych, pierwsze trudności podczas ponad 8-godzinnego lotu załoga odnotowała tuż po starcie. W trakcie chowania podwozia doszło do wycieku z centralnej instalacji hydraulicznej. Po zapoznaniu się z procedurami stosowanymi w takiej sytuacji, piloci skontaktowali się z centrum operacyjnym polskiego przewoźnika, którego obsługa zasugerowała załodze kontynuowanie lotu. Ustalono bowiem, że w przypadku awarii instalacji hydraulicznej podwozie będzie można wypuścić za pomocą elektrycznego systemu alternatywnego. W takiej sytuacji odpowiednio zasilony siłownik zwalnia mechanizmy blokujące, dzięki czemu podwozie wysuwa się na zewnątrz pod własnym ciężarem. Sęk w tym, że gdy o godzinie 12:17 w trakcie podejścia do lądowania na Okęciu załoga przystąpiła do wykonania procedury wypuszczenia kół tą metodą, podwozie ani drgnęło. Po nieudanej pierwszej próbie wykonano kolejną, a gdy i ta nie przyniosła efektów, załoga zgłosiła problem do centrum operacyjnego. Niestety konsultacje z obsługą naziemną niewiele pomogły. Podwozie nadal nie chciało się opuścić. Potwierdzili to również piloci 2 samolotów F-16, którzy oględzin samolotu dokonali z powietrza. Niepowodzeniem zakończyła się również próba wypuszczenia kół sposobem grawitacyjnym. Moment krytyczny dla nas pojawił się dopiero przy pierwszej nieudanej próbie wypuszczenia podwozia. To zaskoczyła nas ta sytuacja, bo nie wiem, z 500 razy może leciałem tym samolotem, za każdym razem się otwierało podwozie. Nie widząc szans na uporanie się z awarią oraz mając na uwadze zmniejszający się zapas paliwa, załoga podjęła decyzję o wykonaniu lądowania bez podwozia. O wyjątkowej sytuacji poinformowano pasażerów, spośród których wybrano 16 osób, mających wesprzeć personel pokładowy podczas ewakuacji z samolotu. Lądowanie bez podwozia i związane z tym tarcie o podłoże rodziło poważne ryzyko powstania pożaru, dlatego swoją pracę wykonać musieli również obecni na Okęciu strażacy, którzy pas startowy na odcinku około 3000 metrów pokryli warstwą piany gaśniczej. Reszta należała już do pilotów Boeinga 767, który o godzinie 13:38 pojawił się nad rozbiegiem. LOT 16 zezwalam lądować. Wiatr przyziemny 104 węzły. Informacyjnie na krótkiej prostej waszej wyłączymy oświetlenie pasa. Mamy zgodę na lądowanie. Dziękuję. LOT 16 zgłoś pas zasięgu wzroku. Zgłosimy pas zasięgu wzroku. Powodzenia. Nie ma podwozia. O matko, bo Andrzej, uważaj tylko w razie co uważaj. Żeby mama nie poleciał. Procedura. Od jego precyzji zależy. O matko, Boże.
Dobrze jest. Dobrze jest. Zapalił się skór. Ogień jest, no. Ogień jest. Pomimo lądowania bez podwozia, cały proces przebiegł dla obecnych na pokładzie w możliwie najmniej odczuwalny sposób. Co prawda z powodu tarcia o podłoże doszło do pożaru prawego silnika, jednak sprawne działania strażaków zaowocowały szybkim opanowaniem sytuacji. Doskonałe lądowanie. Pilot był niesamowity. Kapitan posadził samolot tak wspaniale, że wydawało się, że wylądowaliśmy na kołach. Dowiedziałem się, że sytuacja była rzeczywiście bardzo trudna, że jednak przy pełnym współdziałaniu, dobrym współdziałaniu ze służbami zabezpieczającymi lotnisko i właśnie z pasażerami udało się ten bardzo trudny manewr przeprowadzić szczęśliwie. No i słychać było w głosie kapitana Wrony ogromną ulgę, bo w zasadzie wynik mógł być albo ten, który wszyscy oglądaliśmy, albo niestety zupełnie odwrotny, w pełni tragiczny. I z tego pełną świadomość miała załoga i pełną świadomość miał kapitan Tadeusz Wrona. Ewakuację pasażerów z zastosowaniem trapów ratunkowych przeprowadzono w ciągu 3 minut od przyziemienia. Poza 2 przypadkami złego samopoczucia wywołanego silnym stresem, żadna z osób obecnych wówczas na pokładzie nie wymagała pomocy medycznej. Samolot jako ostatni opuścił kapitan, który w asyście szefa personelu pokładowego upewnił się, że wszyscy wydostali się na zewnątrz. W tamtym momencie trudno było sobie wyobrazić lepsze zakończenie. Dramatyczna historia lotu numer 16 szybko obiegła cały świat, a jego załogę okrzyknięto bohaterami. Bohaterami na medal. Za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu, za profesjonalizm i wzorową postawę w obliczu zagrożenia życia ludzkiego odznaczeni zostali Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski pan Tadeusz Wrona. Lądowanie bez podwozia skutkowało poważnymi uszkodzeniami samolotu, w wyniku których maszyna została wycofana z eksploatacji. Oczywiście najpierw trzeba było ją usunąć z pasa startowego warszawskiego aeroportu, który na czas tej operacji wstrzymał obsługę statków powietrznych. Co ciekawe, lotnisko imienia Fryderyka Chopina nie dysponowało sprzętem do usunięcia tak dużego samolotu, dlatego cały proces opóźniło oczekiwanie na przyjazd firmy zewnętrznej, którą od Warszawy dzieliło 300 km. To jednak nic w porównaniu do tego, co zespół badawczy PKBWL ujawnił podczas wstępnej inspekcji kokpitu przeprowadzonej zaraz po wypadku. Zauważono wówczas, że jeden z bezpieczników znajdujących się na panelu umieszczonym za fotelem pierwszego oficera znajdował się w pozycji wyłączonej. Mowa o bezpieczniku C829 zabezpieczającym 13 różnych obwodów, w tym obwód systemu alternatywnego wypuszczania podwozia. Podwozia, które po włączeniu bezpiecznika przez zespół badawczy wysunęło się bez problemu. Wstępna hipoteza zakładała, że do wyłączenia C829 mogło dojść z powodu przeciążenia na obwodach lub na skutek usterki elementów instalacji alternatywnej, ale przeprowadzone szczegółowo badania nie wykazały na tym polu żadnych nieprawidłowości. Wszystko wskazywało na to, że 1 listopada zawiódł czynnik ludzki, a to rodziło wiele pytań. Jedno z nich dotyczyło chwili, w której doszło do wyłączenia bezpiecznika. Ustalenie tego ze 100% pewnością nie było możliwe ze względu na fakt, że urządzenia pokładowe w żaden sposób nie rejestrowały ani nie informowały załogi o wyłączeniu elementu C829. Wobec braku tych informacji z jednej strony przyjęto, że do wypięcia bezpiecznika mogło dojść podczas rejsu do Warszawy, ponieważ przed opuszczeniem USA załoga zobowiązana była do przeprowadzenia przedodlotowego przeglądu, wliczając w to sprawdzenie panelu z bezpiecznikami. Inspekcji kokpitu dokonał pierwszy oficer, który nie zgłosił żadnych nieprawidłowości. Z drugiej strony nie wykluczono jednak, że C829 wyłączono dużo wcześniej, a przeoczenie tego przed wylotem wynikało chociażby z umieszczenia bezpiecznika w mało widocznym miejscu, rozkojarzenia pilota ze względu na wczesną porę, czy też z powodu braku odpowiedniej sygnalizacji problemu przez urządzenia pokładowe.
Komisja badająca wypadek nie mogła więc stwierdzić, kiedy dokładnie C-829 został wyłączony. Natomiast zapewne przyjęto, że znajdował się w takim położeniu podczas lądowania na Okęciu oraz że niefortunne umiejscowienie bezpiecznika sprzyjało jego przypadkowemu wyłączeniu. Dowodem na to były widoczne na nim liczne obtarcia, mogące pochodzić od kontaktu z takimi przedmiotami jak torby, walizki czy zmiotki. Co ciekawe, uwagi innych przewoźników dotyczące niekorzystnego umieszczenia bezpieczników przy samej podłodze wpływały do producenta samolotu już dużo wcześniej. Odpowiedzią na nie było opracowanie osłon chroniących elementy położone najniżej. Sęk w tym, że początkowo osłonki oferowano odpłatnie. Ich fabryczna instalacja ruszyła dopiero od linii produkcyjnej 863, natomiast samolot, o którym mowa w tym odcinku, pochodził z linii 659. Informacje o tym, że to z powodu wyłączonego bezpiecznika życie załogi i pasażerów zostało narażone na poważne niebezpieczeństwo, ujrzały światło dzienne w 2017 roku za sprawą opublikowanego po 6 latach od wypadku raportu PKBWL. Wskazano w nim, że przyczyny wypadku były 3, wliczając w to uszkodzenie przewodu hydraulicznego skutkujące niesprawnością podstawowej instalacji wypuszczania podwozia, wyłączenie bezpiecznika C-829 zasilającego instalację alternatywną oraz niewykrycie tego faktu przez załogę. I choć z przepisów prawa, jak i stanowiska samej komisji wynika wprost, że jej ustalenia nie są równoznaczne z orzeczeniem o winie, tak wskazane przez nią przyczyny sprawiły, że dla wielu osób zainteresowanych tą sprawą kapitan Wrona, jak i pierwszy oficer Schwarz z bohaterów stali się odpowiedzialnymi za wypadek. Pytanie tylko, czy aby na pewno na to zasłużyli. Raporty PKBWL-u nie są żadną podstawą do roszczeń i do oceny pilotów czy kogokolwiek. Przede wszystkim nasze raporty mają stwierdzić przyczynę, a nie kto jest za to odpowiedzialny, kto jest czemu winny. Zgodnie z zamieszczoną w raporcie PKBWL ekspertyzą psychologa lotniczego, niewykrycie właściwego bezpiecznika przez pilotów należy oceniać przez pryzmat okoliczności, w których odbywano lot. Pod uwagę trzeba wziąć bowiem czynniki, na które załoga nie miała wpływu, a które w znaczny sposób utrudniły zlokalizowanie problemu, takie jak brak odpowiednich procedur czy spory stres, którego załodze lotu numer 16 nie brakowało. Po pierwsze, piloci od samego początku lecieli ze świadomością awarii podstawowej instalacji wypuszczania podwozia. Po drugie, po 8 godzinach lotu, podczas podejścia do lądowania załoga napotkała problemy z funkcjonowaniem instalacji alternatywnej, zdając sobie jednocześnie sprawę z braku innych systemów wypuszczania podwozia oraz z ograniczonej ilości czasu i paliwa na uporanie się z awarią. Po trzecie, w razie napotkania problemów podczas lotu, załoga może sięgnąć po tzw. listy kontrolne, mające wskazywać w jasny sposób, jakie procedury i w jakiej kolejności należy w danej sytuacji wykonać. Z pomocy tej po nieudanym wypuszczeniu podwozia metodą alternatywną skorzystać próbowali również Wrona i Schwarz. Niestety okazało się, że lista opracowana przez producenta na potrzeby przewoźnika nie uwzględniała scenariusza, w którym awarii ulegną oba systemy wypuszczania podwozia. Dokument nie zawierał tym samym wskazówki nakierowującej pilotów na sprawdzenie bezpiecznika C-829. Po czwarte, pozostając w kontakcie z centrum operacyjnym, załoga poprosiła o skonsultowanie problemu z 2 ekspertami, mechanikiem oraz instruktorem pilotem samolotów typu 767. I o ile instruktor połączył się z lotem numer 16 w ciągu kilku minut, o tyle kontakt z mechanikiem został opóźniony z powodu niedziałającej radiostacji. Mechanik musiał więc najpierw dojechać do centrum operacyjnego, a to zajęło mu około 20 minut. Deficyt czasu spowodowany przez niedziałającą radiostację skutkował tym, że mechanik nie był w stanie przeanalizować całego schematu systemu alternatywnego. Po nawiązaniu kontaktu z ekspertami załodze polecono m.in. sprawdzenie i zresetowanie niektórych bezpieczników. Słowo niektórych nie znalazło się tu bez powodu, ponieważ udzielone wskazówki nie dotyczyły elementu C-829. Wszystkie bezpieczniki, które pilotom polecono sprawdzić, znajdowały się w prawidłowej pozycji, dlatego realizując polecenia z centrum operacyjnego, pierwszy oficer nie zgłosił żadnych nieprawidłowości. Załoga samolotu nie uzyskała więc pomocy, na którą liczyła w sytuacji kryzysowej. Po piąte, pomimo wieloletniego stażu pracy i tysięcy godzin spędzonych w powietrzu, piloci nie zostali odpowiednio przeszkoleni z zakresu funkcjonowania instalacji alternatywnej. Załoga nie wiedziała, że ma sprawdzić również ten drugi bezpiecznik, bo żeby to wiedzieć, to trzeba bardzo dobrze znać samolot na poziomie technicznym.
Reasumując, czynników niezależnych od załogi, które tamtego dnia mogły wpłynąć na niewykrycie właściwego bezpiecznika, było wiele. Brak odpowiednich instrukcji, nieskuteczna konsultacja z obsługą naziemną, czy niewłaściwe przeszkolenie. Może się jednak pojawić pytanie, czy czynniki te usprawiedliwiają fakt, że pierwszy oficer nie zauważył wysuniętego bezpiecznika, skoro wykonując polecenia z centrum operacyjnego C-829 miał na wyciągnięcie ręki. Otóż zdaniem psychologa awaria systemów wypuszczenia podwozia, bezowocne próby rozwiązania tego problemu, presja czasu oraz wizja awaryjnego lądowania samolotem pełnym pasażerów wystawiły załogę na ogromny stres. Stres, który w ocenie psychologa mógł doprowadzić u pierwszego oficera do zaburzenia procesów odbioru i przetwarzania informacji, wliczając w to nieświadome zignorowanie nieprawidłowego stanu bezpiecznika C-829. W przypadku przeżywania silnych emocji negatywnych dochodzi do zawężenia pola uwagi i do silnej koncentracji na czynnościach mających zażegnać napotkane niebezpieczeństwo. Może pojawić się zjawisko tzw. widzenia tunelowego. Możliwe więc, że pierwszy oficer Schwarz nie zauważył wysuniętego bezpiecznika, pomimo że znajdował się w jego pobliżu, ponieważ skupił się nadmiernie na sprawdzeniu elementów wskazanych przez ekspertów. Co więcej, ze względu na niefortunne umieszczenie panelu, kapitan Wrona, kontrolując lot, nie mógł w pełni monitorować czynności wykonywanych przez pierwszego oficera. Zdaniem psychologa znaczenie mogła mieć nawet świadomość pilotów, że całe zdarzenie rozgrywało się w dniu święta zmarłych. Niemniej, pomimo niesprzyjających okoliczności, kapitan Tadeusz Wrona, zdany na własne umiejętności, sprowadził na ziemię pozbawiony podwozia, pełen pasażerów samolot w możliwie najlepszy sposób. Chcę wyjaśnić, nie tylko dzięki mnie, to myśmy akurat, tak jak wspomniałem, byli w tym samolocie, ale to nie ja, tylko też mój drugi pilot bezpośrednio w kokpicie, plus cała załoga na pokładzie, która opiekowała się pasażerami, przygotowywała ich psychicznie do tego, że jak dojdzie do takiej sytuacji, żeby nie wpadli w panikę, żeby się nie tratowali, żeby po prostu zachowując spokój, sprawnie się uda wydostać z samolotu, no bo lądując bez podwozia wiedzieliśmy, że będzie potrzebna ewakuacja, czyli szybkie opuszczenie samolotu, nie wiadomo co będzie się działo. Analizując okoliczności wypadku z 1 listopada 2011 roku, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przygotowała szereg wstępnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zaadresowanych do firmy Boeing, Polskich Linii Lotniczych LOT oraz do przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze. W tym ostatnim przypadku chodziło o usprawnienie procedur związanych z przemieszczeniem pasażerów po przeprowadzonej ewakuacji z samolotu, co finalnie zostało poprawione. Co więcej, okręcie wyposażono w sprzęt do usuwania maszyn typu 767. O tak pozytywnej reakcji na zalecenia komisji nie można natomiast mówić w przypadku producenta i przewoźnika, którzy nie zgodzili się z propozycją uzupełnienia list kontrolnych o podpunkty dotyczące sprawdzenia bezpiecznika C-829 w razie problemów z alternatywnym systemem wypuszczania podwozia. W ocenie Boeinga bezpieczniki powinny być sprawdzone przed sięgnięciem po listy kontrolne, a uzupełnianie ich o kolejne podpunkty sprawi, że staną się one nadmiernie złożone. Nieco mniej do powiedzenia miał LOT, który w odpowiedzi na zalecenie wskazał brak wystarczających przesłanek do jego realizacji. A skoro mowa już o wdrażaniu lub niewdrażaniu proponowanych usprawnień, to warto przenieść się do roku 2000. To właśnie wtedy firma Boeing wydała biuletyn serwisowy dotyczący żywotności jednego z przewodów w układzie hydraulicznym modelu 767. Chodziło o poprawienie jego żywotności, aby zminimalizować ryzyko wycieku. Niestety niska kategoria biuletynu oznaczała, że wykonanie modyfikacji nie było obowiązkowe. Co więcej, nie określono również czasu na jego realizację, dlatego wdrożenie usprawnień w życie zależało tak naprawdę od woli przewoźnika. Takiej woli zabrakło najwidoczniej w przypadku samolotu kapitana Wrony. A szkoda, ponieważ to właśnie wyciek ze wspomnianego przewodu doprowadził do awarii instalacji hydraulicznej i pierwszych problemów lotu numer 16.